Lubię dzielić się z Wami nowymi technikami do tworzenia lepszych filmów, a dla mnie taką nowością jest plugin do emulacji filmowego wyglądu, Dehancer, o którym Wam dzisiaj opowiem. Wielu początkujących filmowców szuka sposobu na zbliżenie obrazu zarejestrowanego przez cyfrowe aparaty do takiego wyglądu znanego z ekranów kin. W sieci można znaleźć masę poradników, jaki klatkarz ustawić, jakich obiektywów używać, ruchy kamerą, ustawienie oświetlenia, ale to wszystko jest na etapie naciskania czerwonego przycisku, czyli tego momentu, w którym zaczynamy nagrywać. Ja dziś opowiem Wam o szlifowaniu tego wyglądu na etapie postprodukcji z użyciem wspomnianej wtyczki. A okazja trafiła się bardzo dobra, bo ostatnio tworzyłem taki film konkursowy. Był to taki minutowy film, w którym starałem się uzyskać właśnie taki filmowy odbiór. Nie będę Wam go całego tutaj pokazywał, ale będę posługiwał się ujęciami z tego filmu, żeby pokazać Wam działanie tej wtyczki i link Wam oczywiście do tego całego filmu gdzieś tutaj wyskoczy. I miałem wielkie szczęście, bo akurat jak rozpisywałem scenariusz do tego filmu, to odezwał się do mnie producent tej wtyczki i zapytał, czy chciałbym przetestować wtyczkę Dehancer i opowiedzieć trochę o niej. Zgodziłem się i w ramach testu całą kolor korekcję i kolor grading w tamtym filmie właśnie zrobiłem przy użyciu tej wtyczki. Natomiast od razu zaznaczam, że nie jest to film sponsorowany, więc moja opinia nie była w żaden sposób autoryzowana. Mówię co chcę. I od razu też mówię, że zamiast wyłącznie słuchać o tej wtyczce, jak Wam opowiadam, możecie sobie ściągnąć wersję trial i pobawić się w swoim programie do montażu i zobaczyć, o co w niej chodzi. A jak Wam się ta wtyczka spodoba, to z kodem pieszy dostaniecie 10% rabatu na produkty Dehancer i będziecie mogli też w jakiś sposób wesprzeć rozwój tego kanału. Ja będę używał wersji Pro tej wtyczki do Adobe Premiere, ale jest też wersja Lite, która ma większość ciekawych funkcji, ale niestety nie wszystkie. Przykładowo nie ma w niej efektu halacji. Jeśli pracujecie na DaVinci Resolve lub Final Cut Pro, to również są dostępne wersje wtyczek do tego oprogramowania. Przeskoczmy od razu do programu do montażu. No dobrze, wybrałem kilka klipów, na bazie których pokażę Wam to narzędzie, ten plugin. I po zainstalowaniu wtyczki wchodzimy w Effects i tu mamy Film Emulation, taki nowy katalog Video Effects i tam się też pojawia nasz Dehancer Pro. I po nałożeniu go na klip już widać, że on gdzieś tam zaczął mocno wpływać na obraz. No ja będę chciał Wam omówić poszczególne elementy tej wtyczki, dlatego pozwolę sobie wszystko teraz wyłączyć i będziemy po kolei przez to przechodzić. W międzyczasie jak wyłączam te poszczególne opcje, no to część domyślnie jest włączonych, jak na przykład ziarno, ale jakieś podświetlenia nie są włączone domyślnie. Jak już ustawimy ten plugin tak jak chcemy, no to też możemy zapisać sobie to wszystko jako preset, żeby nie musieć każdorazowo opcji wyłączać. I od razu powiem, że to nie jest tak, że ja jestem jakimś specjalistą, a od analogowego nagrywania filmów i później wywoływania kopii, myślę, że takie osoby zupełnie inaczej będą patrzyły na ten plugin. Ja jestem po prostu osobą, która gdzieś tam lubi eksperymentować i klikam, ustawiam, aż po prostu dostanę taki wygląd filmu, jaki mi się podoba. No i w tym pluginie mamy tutaj wiele sekcji. Zaczynamy od pierwszej, Input. I tutaj w tym pluginie wybieramy profil kamery. Domyślnie wtyczka nam tutaj serwuje standard Rec 709, więc już domyślnie wtyczka sugeruje, że powinniśmy narzucać to na obraz o odpowiednim kontraście i odpowiednim nasyceniu kolorów. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, to prawdopodobnie właśnie tak nagrywasz, czyli normalny kontrast, normalne kolory, więc właśnie wybierz Rec 709. Jeśli natomiast nagrywasz w płaskim profilu kolorystycznym, vlogu, no to kilka kolejnych zdań jest dla Ciebie. Ja na przykład te ujęcia nagrałem w S-Logu 3, więc albo mógłbym teraz ręcznie tak jakby wprowadzić korekcję, dostosować kontrast, nasycenie kolorów. Mógłbym też użyć jakiegoś luta od producenta i wtedy w tym pluginie Dehancer Pro wybrać tak jakby już Rec 709. Natomiast mogę, ale nie muszę, bo właśnie wtyczka ma wbudowane już takie profile, czyli wybieram z listy rozwijanej Choose Camera i wybieram moją kamerę, aparat. Szukam. Proszę bardzo. A7S3, S-Log 3, takie ISO, wszystko się zgadza. Wybieram i już widzimy, może przestawię na jakiś lepszy kadr i już widzimy, że wtyczka za mnie zrobiła ten cały pierwszy krok, czyli dostosowanie
loga do standardu Rec 709. Elegancko. I w tym miejscu możemy też zmienić podstawowe parametry, jak chociażby ekspozycję ujęcia, czy zmienić jego temperaturę i dostosować sobie tak jakby taką podstawową pierwszą korekcję ujęć. Mamy tu też opcję Defringe, która redukuje nam aberrację chromatyczną, które gdzieś tam mogą później źle współgrać z innymi efektami. Przechodzę do drugiego punktu, czyli input zamykam, przechodzę do film. I ta sekcja to jest tak naprawdę serce tego programu, bo nawet w erze cyfrowej filmy są dalej kojarzone tak jakby z ich analogowym nośnikiem, czyli z taśmą filmową. No i taka taśma filmowa, wiadomo, przesuwała się w projektorze i wyświetlała nam film. Producentów takiej taśmy filmowej było wielu, a każda miała jakiś swój unikalny wygląd, unikalny look. No i producenci tej wtyczki pobrali próbki i stworzyli zestaw profili, które mają emulować wygląd filmów zapisanych właśnie na taśmie analogowej. No i jest z czego wybierać. Tych profili jest ponad 60. Niektóre są takie mocno artystyczne, tak bym powiedział. Inne są takie bardziej subtelne. Są profile negatywowe, są profile pozytywowe. Naprawdę jest z czego wybierać. Ja zostawię sobie ten. No i w tej sekcji możemy też zmieniać parametry push and pull, które wpływa na to, ile światła było użyte przy ekspozycji danego kadru. I w zależności też od wybranego profilu różne rzeczy się dzieją, ale najczęściej właśnie dotyka to kolorów, ekspozycji czy chociażby kontrastu. Szczerze mówiąc, ja tu sobie zostawię to na 0. Kolejna sekcja to jest sekcja Film Developer i tu mamy parametry związane z wywoływaniem filmu. Możemy zwiększyć kontrast, możemy zwiększyć gamę, możemy zwiększyć nasycenie kolorów, więc to jest też takie miejsce do dostosowania wyglądu i najczęściej się przydaje, gdy mamy jakiś materiał, który albo go nie ma na liście dostępnych profili, albo nie wiemy, z czego jest ten materiał i tu możemy ten obrazek dodatkowo dostosować. No i ja może tutaj delikatnie w tym przypadku zwiększył kontrast i jest ok. Przechodzimy dalej. Mamy sekcję Film Compression i tu możemy ustawić kompresję, bo w taśmach analogowych było tak, że na przykład przepalenia występowały dużo później, więc można było powiedzieć, że jasne partie były trochę ściągnięte w dół. No i tu myślę, że będzie dobrze widać na przykładzie, że jak włączę tę kompresję, to właśnie te jasne partie są ściągane w dół, co też zresztą widać po krzywych, że te najjaśniejsze partie są delikatnie ściągane w dół. Dodatkowo nasycenie kolorów też jest zmniejszane przy włączeniu tej opcji w jasnych partiach. No i oczywiście mamy też szereg parametrów, jaki ma wpływ ten efekt i tak dalej, i tak dalej. Pójdźmy dalej. Mamy opcję Expand. Tu możemy zwiększać, zmieniać poziom czerni, poziom bieli i dzięki temu na przykład ściągnąć czernię w dół, czy podnieść bielę i dodatkowo też tutaj, nie wiem, zwiększyć kontrast, czy dostosować ten obrazek. Patrząc po krzywych, może delikatnie bym nawet podbił tutaj czernię. No, nie było tak źle. No i jakbyśmy chcieli na przykład podbić bielę do góry, to możemy też na przykład, widzicie, w tym miejscu mogę podnieść ten punkt bieli i przepalić sobie bielę. Zostawiam tak jak było. Ogólnie to jest dla mnie ok. Czyli opcja Expand, możemy zmieniać te parametry. Następnie jest opcja Print. No i analogowe filmy były nagrywane na taśmie. Ale to nie było magicznie tak, że ktoś nagrał film na taśmie i on nagle się sklonował sam i ta sama taśma szła do kin. Gotowy film trzeba było przenieść na jakiś nośnik i w tym kroku wybieramy sposób wydruku na tym nośniku. No i liniowy profil to jest tak naprawdę najlepsze odwzorowanie tych kolorów, które ustawiliśmy w profilu filmowym. W tym którymś kroku, drugim chyba. Natomiast mamy tu inne opcje, na przykład taki Kodak Print Film, Fuji, czy błyszczący papier. I to też może nadać nam unikalny wygląd. W tej sytuacji jakoś nie do końca mnie przekonuje. Na potrzeby filmu to zostawię, żebyście też mogli zobaczyć te efekty, ale w tej sytuacji zdecydowanie bym podbił jasność tego materiału, bo po prostu po włączeniu tego sposobu wydruku gdzieś tam mi obrazek się wydaje za ciemny. Następnie mamy Color Head. Nie używam jej zbyt często, ale tu możemy po prostu zmienić kolory poszczególne, na przykład zielenie
skierować bardziej w stronę różowego, czy zmienić na przykład barwę w cieniach, czy zmienić barwę w jasnych. No, na przykład chciałbym, żeby chmury były tu bardziej niebieskie, w sensie chmury przepalone. No i tu możemy zmienić te parametry. No i kolejna zakładka, Film Grain. I osobiście uważam, że to jest chyba najlepszy atut tej wtyczki, bo zazwyczaj było tak, że jak chciałem dodać taki delikatny ziarno w moich produkcjach, no to ściągałem jakiś gotowy overlay, nakładałem to na obraz, gdzieś tam zmniejszałem przezroczystość i te ziarno było na tym filmie. Tylko problemem tego sposobu jest to, że to ziarno jest nakładane tak równomiernie, no bo ono ma swoją taką równomierną strukturę i po prostu jednakowo na obraz jest nakładane. A w tej wtyczce algorytm liczy, ile jakiego ziarna należy gdzie nałożyć, żeby to wyglądało dobrze, żeby to wyglądało zgodnie z tą symulacją taśmy analogowej. No i domyślnie jak włączymy te opcje, to ziarno jest dość mocne, więc zazwyczaj trzeba zjechać z parametru amount. Możemy wybrać rozmiar ziarna, możemy wybrać ile, tak jakby jaki ma wpływ na detale, żeby na przykład nie utracić ostrości. Co najlepsze, możemy też wybrać, ile ziarna jest umieszczane w poszczególnych partiach obrazu. Jeśli chcemy na przykład, żeby w cieniach tego ziarna było mniej, bo nie wiem, bo kojarzy to się z szumami ISO dla nas, to możemy zmniejszyć ilość ziarna w samych cieniach. Możemy zmienić też typ ziarna. Negatyw jest taki, powiedziałbym, mocniejszy, pozytyw jest taki bardziej subtelny, więc z tym ziarenkiem można się pobawić. Ja na razie zostawię to na takim mocnym, żebyście też zobaczyli po wyrenderowaniu, jak to wygląda. Ta sekcja to jest ogólnie świetna sprawa. Największy problem, że mocno dość obciąża komputer, więc najlepiej po prostu, ja tak zawsze robiłem, że dodawałem ziarno na końcu. Następna opcja to jest halation i w starych filmach było tak, że gdzieś tam na mocno kontrastowych elementach odkładała się taka czarna czy pomarańczowa ramka i ten właśnie efekt próbuję to zasymulować. Włączam ten efekt. On może tak na pierwszy rzut oka nie być widoczny. Mamy tu fajny tryb maski. Dzięki temu po włączeniu trybu maski, nie wiem czy to widać na YouTubie po kompresji, więc też bardzo mocno go zwiększę. Chodzi o to, że mamy tu po prostu zaznaczone wyraźnie, które elementy naszego kadru będą dotknięte tym parametrem. Akurat w moim przypadku tutaj akurat na drzewie, gdzie ciemne drzewo zmienia się na jasne niebo, właśnie dodany jest taka czerwona rameczka, ten efekt halacji i oczywiście jest też masa tu parametrów, którymi możemy sobie to wszystko dostosować. Następnie mamy sekcję Bloom, która pozwala włączyć nam poświatę przy jasnych partiach obrazu i to jest tak jakbyśmy nałożyli filtr Mist, który też dodaje nam takiego bardziej filmowego, kojarzącego się z takimi analogowymi filmami wyglądu. Bardzo fajny efekt, ja go używałem. No i za pomocą też tu maski możemy podejrzeć, które elementy są dotknięte tym efektem i jak włączę przed i po, to widać, że wśród tych punkcików, tych przebijającego się jasnych partii przez te drzewa widać taki właśnie efekt poświaty. Później mamy winietowanie. Winieta jest często gdzieś tam kojarzona ze złym, średniej jakości obiektywem, natomiast może posłużyć do jakiejś waszej artystycznej wizji, albo możemy jej użyć, żeby skierować uwagę na coś, co jest w centrum kadru. No i ja tu delikatnie włączę. Mamy i tak tutaj tak jakby na tym ujęciu skupienie na mojej twarzy. No, jest to kolejne narzędzie w tej wtyczce do jakichś naszych artystycznych wizji. Później mamy Film Breath. I to jest efekt, który imituje delikatnie różnicę między ekspozycją poszczególnych klatek na taśmie filmowej, no bo one też były jakoś drukowane i tak jakby, no wiecie, to było wszystko analogowe, to się mogło minimalnie różnić, na przykład ekspozycją, jakimś nasyceniem kolorów. Ja raczej tego nie używałem, ale na potrzeby tego filmu też to włączę. Kolejna sekcja jest związana z symulowaniem ruchu, no bo taśma filmowa przesuwała się po projektorze i też gdzieś tam się delikatnie na boki ruszała. No i to jest właśnie taki symulacja efektu, że to wszystko gdzieś tam delikatnie zmienia swoją pozycję, takie mikrodrgania. Ja też raczej nie używałem tej opcji,
ale pozwolę sobie ją włączyć. I kolejne sekcje już są takie pomocnicze. Mamy fałszywe kolory, które pozwalają nam podejrzeć ekspozycję ujęcia. Od razu nam pojawia się też skala. Wiem, że są jakieś pluginy do Premiere Pro, natomiast mamy tu to wbudowane już we wtyczce i możemy dzięki temu zobaczyć, czy na przykład nasza twarz jest dobrze naświetlona. Tu akurat jest taka w cieniu, ale celowo, bo akurat tutaj, no powiedzmy, zasymulować, że to jest wieczór. Następnie mamy output, tu po prostu, jeśli nie wiem, uważamy, że ten efekt wyszedł nam za mocno, to możemy procentowo te wszystkie efekty zmniejszyć, tak żeby wpływ na nasz końcowy obrazek był no nie taki duży. Następnie mamy generator lootów, więc możemy sobie to wszystko, co ustawiliśmy, wygenerować jako loot, te kolory i później po prostu narzucić to na film, co może nam raz, że przyspieszyć robotę, a dwa, że możemy też to wrzucić później w aparat, jeśli wiemy, że stworzyliśmy sobie perfekcyjny profil i będziemy nagrywać naszym aparatem pod późniejsze użycie tego luta, no to też możemy później sobie to wykorzystać. No i ostatnia sekcja device i tu możemy, de facto najważniejsze jest to, że możemy kliknąć check profiles i plugin sam sprawdzi, czy może pojawiły się profile nowe do jakichś aparatów. Patrząc, ile czasu zajęło mi omówienie ile tu jest opcji, a i tak w wielu miejscach tłumaczyłem na zasadzie, tu są suwaki, żeby sobie zmienić parametry, no to muszę przyznać, że tych opcji jest naprawdę sporo. Mogę tak dla próby sobie skopiować ten cały ustawiony plugin. I też zobaczcie, że mamy... Pewnie bym pozmieniał parametry, bo trochę jest minimalnie, moim zdaniem, za żółto, ale mimo wszystko zaraz zresztą wyrenderuję te klipy i pokażę wam przed i po. No i tu mam jeszcze ujęcie ona. No i tu będzie przykład tego, o czym mówiłem, że jak wybieram kamerę, bo tu nie nagrywałem w Rec 7 takim standardowym profilu dronem, tylko to był D-Cine-like, więc na Mini 3 Pro. Akurat Mini 3 Pro nie ma, no i trzeba szukać zamienników. Akurat tu albo mi pasował najbliżej R2S, albo nawet Mavic 2 Zoom też z profilem D-Cine-like, albo R-Zwy. No trzeba sobie wtedy próbować i zobaczyć, która opcja najlepiej siedzi. Widzieliście porównanie przed i po. Robiłem je trochę tak na szybko, jak sami widzieliście, w ramach omawiania poszczególnych funkcji, ale mam nadzieję, że te ujęcia pokażą wam mniej więcej, o co chodzi w tej wtyczce i jakie efekty można z niej uzyskać. Przejdźmy do mojej opinii na jej temat. Po pierwsze, podoba mi się jej rozbudowanie. Mamy filmowe profile, mamy rozświetlenia, mamy fałszywe kolory i nawet mamy wbudowane profile, które od razu korygują S-Loga 3 z mojego aparatu. Mam poczucie, że mógłbym wykonać korekcję kolorów i color grading wyłącznie bazując na tej wtyczce, nie przechodząc nawet do zakładki związanej z kolorowaniem. Szkoda, że wbudowane profile aparatów nie mają pełnego pokrycia, bo wielu tam modeli widziałem, że brakuje, ale jest tam na serio dużo puszek i chociażby niedawno wydany A6700 od Sony ma już tam dostępny profil. Jako osobny plusik wymienię sam generator ziarna, bo robi to naprawdę dobrze. Mamy możliwość wybrania, ile konkretnie ziarna jest w poszczególnych zakresach tonalnych i to jest naprawdę super. Tylko ja na przykład uważam, że domyślne parametry wtyczki są zdecydowanie za mocne, więc za każdym razem zmniejszałem ilość ziarna, żeby dojść do tego momentu, w którym uważam, że jest ok. Kolejny plus za sam look, który można uzyskać za pomocą tej wtyczki. Jeśli szukamy sposobów na zbliżenie obrazu cyfrowego do takiego właśnie analogowego, to ta wtyczka nam bardzo w tym pomoże. No i jest z czego wybierać, tych dostępnych profili jest naprawdę dużo. Przejdźmy do minusów. Po pierwsze, te wszystkie algorytmy dodawania ziarna, specjalnego wyglądu są strasznie zasobożerne, jeśli chodzi o zasoby naszego komputera. Podgląd strasznie mi wariował i ta wtyczka sprawiła, że już myślę o nowym komputerze. I dodatkowo czas renderowania kilkukrotnie się wydłuża, szczególnie jeśli używamy tego ziarna. Więc jeśli mamy jakiś projekt, w którym zależy nam na czasie, no ta wtyczka będzie trochę utrudniała to i wydłużała cały proces. Natomiast ja to totalnie rozumiem, bo jeśli faktycznie w tle są dodatkowe obliczenia, no to nasz komputer musi to wykonać i kosztem innych operacji, jak chociażby obsługa programu do montażu. Najlepiej używać tej wtyczki już jak mamy całość,
tak jakby na gotowy prawie produkt i wtedy bawić się w to kolorowanie, żeby nie denerwować się, że nasz komputer działa wolniej. Kolejnym minusem jest cena tego pluginu. Dożywotnia licencja na Adobe Premiere w wersji Pro to koszt około $449. Nawet z tym 10% rabatem na hasło pieszy to i tak będzie wciąż sporo. Żeby nie było, jest też około dwukrotnie tańsza wersja Lite, która jest bardziej ograniczona, ale też całkiem sporo oferuje, bo ma te wbudowane profile taśm filmowych, ma ziarno czy podświetlenia. Czemu uważam, że to drogo? Bo mam wrażenie, że ta wtyczka będzie miała zastosowanie wyłącznie w wąskiej grupie projektów, nad którymi możecie pracować. Bo wiele projektów oczekuje wręcz takiej cyfrowej ostrości, a nie jakiegoś analogowego wyglądu. Na przykład ostatnio kręciłem film z wesela i kolorowałem go przy użyciu tej wtyczki w ramach takiego dodatkowego testu, ale na samym końcu bardzo długo zastanawiałem się, czy zostawić ten efekt ziarna, czy może go usunąć, bo nie do końca czułem, czy klient doceni, że to jest taki analogowy wygląd, czy może bardziej pomyśli, że to jest jakimś słabym aparatem, zaszumione i tak dalej. Szczerze mówiąc, to ja chyba bym polecał takie podejście, żeby pobawić się na tej wersji trial, a gdy pojawi się jakiś projekt, gdzie poczujemy, że taki analogowy wygląd to jest coś, co by nam pomogło w tym projekcie, to może wtedy warto wykupić taką wtyczkę na mniejszy okres, na przykład na 3 miesiące, żeby dowieść dany projekt. A gdy takich projektów będzie już naprawdę dużo, to wtedy rozważyć wykupienie dożywotniej licencji. Ja osobiście się bardzo cieszę, że ta wtyczka dołączyła do mojego zestawu narzędzi, które mogę dobierać do konkretnej wizji filmu. No i też mam nadzieję, że trochę Wam pokazałem, jak działa ta wtyczka i jakie efekty możecie dzięki niej uzyskać i być może poczujecie, że jest ona Wam potrzebna do jakiegoś projektu. Tyle z mojej strony, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!